Dzisiaj w ramach tego cyklu pod tytułem Indywidualne podejście do dziecka parę słów o flegmatyku. Oczywiście jest to temat bardzo szeroki i przygotowuję na ten temat cały kurs online, który właśnie będzie mówił o różnych aspektach tego, co to znaczy być flegmatykiem, żyć z flegmatykiem. Ale dzisiaj takich parę myśli, które pomogą Wam podejść indywidualnie do Waszego dziecka, bo przecież tak naprawdę w wychowaniu nie chodzi o to, żeby stosować triki, sposoby lub inne rzeczy, tylko żeby każde dziecko traktować unikalnie. W każdym z nas jest chyba zapisana, nie? Taka potrzeba tego, żeby ktoś doceniał w nas to, co jest takie unikalne, nie? Żebyśmy nie byli takimi niewidzialnymi dziećmi, tylko żeby po prostu być dostrzeżonym w tych najcenniejszych rzeczach, które mamy, nie? Więc o flegmatyku mówimy, że to jest taka siła spokoju, nie? Czyli generalnie, gdy mamy flegmatyka, to on jest właśnie przeciwieństwem choleryka, który jest taką trochę cykającą bombą, wyrzuca z siebie wszystkie emocje, podczas gdy flegmatyk jest introwertykiem, więc on emocje co? Trzyma w środku. Choleryk ma ten układ nerwowy taki dosyć pobudzony, flegmatyk jest właściwie, można byłoby go nazwać siłą spokoju. I oczywiście jak zwykle każdy z tych osobowości ma swoje, jak ja to mówię, zady i walety, prawda? Czyli tak jak choleryk przeraża nas czasami tymi emocjami, prawda? I z drugiej strony szybko działa, to flegmatyk jest właśnie taki spokojny i bardzo często słyszymy o nim, że on jest taki glusiowaty, że tam gdzie postawisz, tam go stoi, on się na wszystko zgodzi, on chce zawalczyć. No, wielu rodziców mówi, taka jest ciapa i w ogóle. Trzeba zrozumieć po prostu naturę flegmatyka, który ma spokojny układ nerwowy, wyciszony, który po prostu te jego emocje są takie, nie tak jak u choleryka, tylko takie dosyć stałe. I on w ogóle, żeby sobie poukładać w głowie różne rzeczy, potrzebuje czego? Po prostu więcej czasu. I bardzo często jest to mylone, zwłaszcza przez rodziców choleryków, bo tu są największe napięcia zawsze, że on to chyba jest jakiś taki, jak to nie? Ja to byłem taki szybki, ja to ogarniałem, a on tak wszystko, i on ma na wszystko czas i mi się nie chce, a właśnie po co to robić? I tak dalej. Dlatego bardzo często flegmatyk wydaje się być taki bezwarny i często pełni rolę albo takiego popychla w domu, albo takiego niewidocznego dziecka, zwłaszcza w konkurencji z rodzeństwem, które jest choleryczne. On często jest taki po prostu niewidoczny, bo tyle uwagi jest skierowanych na tych choleryków, że on jakby jest niewidoczny. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że właśnie rozmawiałam z taką mamą, która przyszła do mnie i mówiła, że no jej dziecko właśnie już po szkole na temat osobowości jest takie jakieś wycofane i ona zaczyna widzieć w tym problem. Dotychczas tego nie widziała, nie? O co tu chodzi? No i zaczęłyśmy rozmawiać, analizować tę sytuację. Okazało się, że ona ma drugie dziecko młodsze, które jest po prostu totalną energią. No, cholery. Ślady stóp na suficie. Wszędzie. Ona potrafi na prostej drodze złamać nogę. W związku z tym, tak jakby to drugie takie spokojne, wycofane, no dostawało tyle uwagi, no bo ciągle trzeba było ratować to mniejsze, no ale taka różnica było powiedzmy 9-7 lat, więc nie już takie maleńkie, nie? Rozumiecie, przy piersi. I rzeczywiście ta dziewczynka zaczynała mieć różnego rodzaju problemy w szkole i w ogóle. No i porozmawiałyśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku, że po prostu ta mama co tydzień musi to małe zostawić kogoś, z kimś, kto je dopilnuje, bo tata był ciągle w pracy i wracał tylko na weekend, nie każdy. A z tą spokojną flegmatyczką pójść na herbatkę na godzinę, półtorej do kawiarni. I wiecie co, to dziecko zupełnie było inne. Ono się tak otworzyło. Po prostu naprawdę czasami niewiele trzeba, tak naprawdę w tym codziennym życiu, żeby zauważyć to dziecko, które właśnie jest takie spokojne, które potencjalnie wydaje się takie mało wyraźne. Ale właśnie my potrzebujemy takich spokojnych ludzi. I teraz problemy, które narzucają się zawsze przy wychowaniu flegmatyka, to jest to, że on tak wolno robi różne rzeczy, że my po prostu rzucamy się i robimy to za niego, nie? Czyli ja muszę nałożyć te buty. Ale oczywiście, no jak już trzeba, to trzeba, wiadomo, nie? Jak wychodzimy gdzieś, musimy być na czas, u lekarza, czy gdzieś, no to czasami to trzeba zrobić. Ale generalnie trzeba przyjąć taką koncepcję, że
To, co na przykład u choleryka nigdy nie wymagało treningu, u flegmatyka będzie wymagało treningu, bo jest to po prostu inne dziecko. Czyli wszystkie sytuacje w stylu ubierzmy się, przygotujmy się, spakujmy plecaczek, zróbmy śniadanko. To, co choleryk jakby łapie sam, ciach, 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 on już to widzi, on już to i najchętniej przejmie kontrolę. Flegmatyk wcale nie. I to trzeba przećwiczyć. I tutaj jest następny bardzo ważny element. Nie ćwiczymy w sytuacji, kiedy już wychodzimy, tylko ćwiczymy w sytuacjach neutralnych, kiedy jesteśmy spokojni. Ponieważ trzeba rozumieć jeszcze jeden dynamizm tej osobowości flegmatyka. On się zacina i on się spowalnia pod wpływem nacisku. Czyli wyobraźcie sobie, choleryk stoi nad flegmatykiem, zrób to szybciej, nie? I on wtedy baranieje i w ogóle przestaje działać. I wtedy co? Choleryk dostaje szału. Jego choleryczne dziecko pod wpływem tego zrobi, no dobrze, pokłóci się z nim, ale zrobi to, rozumiecie? A flegmatyk tego i wtedy zazwyczaj rodzic się rzuca, robi to za niego i dziecko mówi, a to jest taka fajtłapa, nie? A gdy zaczyna to robić w powtarzalny sposób, hoduje rzeczywiście fajtłapa, a poza tym, ponieważ flegmatyk uwielbia święty spokój i jest inteligentny, myśli sobie, przytrzymam rodzica, to zrobi to za mnie, nie? Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Dzieci są takie sprytne i się tak uczą naszych zachowań, posłuchajcie, że to jest szokujące, nie? Więc po prostu trzeba to naprawdę wziąć pod uwagę, że on będzie się uczył wolniej, ale to nie znaczy, że jest mało inteligentny, ponieważ flegmatyk, zwłaszcza flegmatyk melancholik, ma absolutny potencjał na to, żeby być geniuszem, żeby startować w olimpiadach, nie? I tak dalej, ponieważ on będzie miał ten spokój i tą dociekliwość melancholika. Jeszcze będziemy o tym mówić, jaki jest melancholik, tak? Pamiętajcie, że mamy dwie osobowości zawsze, nie? Więc jeżeli masz flegmatyka, melancholika, to daj mu działać, szanuj go w tym tempie, nie? Naprawdę, flegmatyk potrzebuje od nas komunikatów. Ja Ci pozwalam działać w swoim tempie. Ty jesteś flegmatykiem i działaj tak. Oczywiście, jeżeli on zaczyna nam rzeczy tak strasznie przewlekać, że już po prostu i unika, wiecie, no bo też dzieci się uczą, nie chcą pewne rzeczy robić, nie? To z jednej strony musi mieć ten komunikat pełen szacunku, słuchaj, ty jesteś flegmatykiem, spokojnie, ale z drugiej strony, jakie jest wyzwanie? Musimy troszeczkę przyspieszyć, więc gdy już przetrenujemy jakąś, tak, umiejętność, to mówimy, dobra, to ostatnio robiłeś to 5 minut, a spróbujmy to zrobić w 3 minuty, nie? No, naprawdę, bardzo by się przydało, żebyś zrobił to szybciej, wiesz? Bardzo by się przydało. I na zasadzie, zrób to szybciej, tylko pamiętajcie, spokój i szacunek. No i on wtedy sobie myśli, może rzeczywiście warto zrobić to szybciej. Zobacz, szybciej wyjdziemy z domu, zobacz, będziesz miał więcej czasu, żeby się pobawić, zobacz to, tamto i posłuchajcie, rozmawiamy. Ja ogólnie uważam, że z dziećmi trzeba rozmawiać i nie tylko w sytuacjach kryzysowych wywrzaskiwać się na nie, tylko po prostu rozumieć i dzieciom tłumaczyć to. To jest właśnie, nagrałam filmik o roli rodzica, że rodzic powinien być mentorem, nauczycielem i organizatorem. Tak? Dlatego o różnych rzeczach trzeba rozmawiać, nie? I wtedy flegmatykowi spokojnie tłumaczymy różne rzeczy. On potrzebuje tego spokoju. On potrzebuje też dotyku, który go będzie uspokajał. Czyli w momencie, kiedy coś mu idzie źle, to nie robimy tak, że go tak popychamy. No zrób to szybciej, bo znowu mamy co? Akcja, reakcja, czyli on nam się blokuje. Wtedy on potrzebuje takiego dotyku w stylu dasz sobie radę, spróbuj. Dasz sobie radę, spróbuj. No oczywiście anielska cierpliwość jest do tego czasami potrzebna. Ja mam 3 flegmatyków w domu, więc po prostu czasami naprawdę było interesująco. Zwłaszcza jak na przykład moja córka robiła monografię cyfry 5 i ona po prostu robiła wszystko tak powoli. I flegmatyczka sandwichowa i tak się bawiła tym, co robiła. Wiecie, a ja miałam 5 dzieci, ona była w szkole i ja po prostu chciałam mieć te lekcje zrobione. I ona tak, 4 plus 1. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 plus 3. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest 5, mamusiu, prawda? 5, mamusiu. I inne moje dzieci już widziały, co się dzieje. Mówiły 5, 5, 5, 5, 5. Do widzenia, nie? A ona, każdy rządek szła w ten sposób. Nie? Ja już po prostu myślę sobie, ja nie mogę, nie zrobimy nigdy tych lekcji, nie? Ale wiedziałam, że nie mogę jej zakomunikować tego, że jest głupia, bo tak de facto, posłuchajcie, w sekrecie i podświadomie
cholerek tak myśli o flegmatyku, bo jak można być takim powolnym, jak można działać w takim tempie? No słuchajcie, można. 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 I ja zawsze mawiam moim flegmatyczkom, że ślimak pierwszy dotarł na arkę. Dlaczego? Bo szybciej wyruszył. I flegmatyk będzie miał siłę do działania wtedy, kiedy choleryk się już dawno wypali. Posłuchajcie. Flegmatyk będzie robił pewne czynności latami, będzie graczem zespołowym i naprawdę, wierzcie mi, w systemie korporacyjnym, w ocenie osobowościowej flegmatyk jest na najwyższym poziomie, ponieważ jest to gracz szalenie zespołowy. Ale my musimy to od małego, to tempo swoje, to wypracować, a z drugiej strony iść ku temu, żeby w tym tempie przyspieszyć. Dzisiaj już po latach oczywiście mogę powiedzieć, że początki nie były zbyt łatwe, w związku z tym raz ja robiłam lekcje, raz robił mój mąż, bo obydwoje po prostu tego tempa nie szczególnie wytrzymywaliśmy, ale po prostu wiedzieliśmy, że musimy to przetrzymać. No i opłacało się, ponieważ dziecko potem było szalenie samodzielne. Dzisiaj jest na studiach i muszę wam powiedzieć, że oczywiście jest przezdolne. I absolutnie świetnie sobie daje radę. I po prostu wyrosło ten początek, nie? Był taki, to wdrażanie nowych rzeczy. Dlaczego? Flegmatyk powoli wprowadza zmiany. Posłuchajcie, to co choleryk chwyci tak, flegmatyk będzie wprowadzał powoli. On sobie musi się przyjrzeć, on sobie musi ułożyć w głowie. Poza tym dodam, że jak wprowadzisz za dużo zmian naraz, to on się pogubi. Więc nie można go bombardować, nie można robić takich rzeczy, tylko trzeba po prostu pozwolić mu te zmiany, że tak powiem, przerobić i sobie ułożyć. I musimy zawsze pamiętać, że jeżeli się będziesz na niego wkurzać i denerwować, on ci zadziała zupełnie inaczej niż ty myślisz. Nie będzie go to mobilizowało, prawda? Ja do dzisiaj pamiętam taką sytuację właśnie po jednym z moich szkoleń. Przyszła do mnie taka pani z 2 córeczkami, chyba miała 7 i 9 lat. I ta starsza to była taka blondyneczka, ta młodsza taka czarna, takie bystre oczka, miała taka widać, była taka żwawa. No i ta mama zaczęła, nie? Też widzę, że choleryczka, więc zaczyna mi opowiadać, przy tych dzieciach oczywiście, nie? Że, no wie pani co, ja to tak właśnie po tym pani szkoleniu, że tak złapałam, że ja coś chyba zrobię nie tak, bo niech pani zobaczy, to jest coś takiego. Ta starsza, nie? My idziemy na basen, ona jest taka powolna, ona jest taka niezdecydowana. Wie pani co, to jest tak, że ta młodsza ją ubierze, spakuje i ta jeszcze się wlecze, nie? I tak dalej, i tak dalej. No więc po pierwsze poprosiłam, żeby dzieci odeszły, bo nie chciałam, żeby dzieci tego słuchały, bo oczywiście ta starsza już stała tak z taką miną, taką, znowu to ja jestem wszystkiemu winna. Wiecie, bo dzieci nie rozumieją tego, czują się po prostu winne i to jest okropne. I dziewczynki tam usiadły i ja z nią zaczęłam rozmawiać, ponieważ już wiedziałam, że przeszła szkolenie, więc mówię przy nią, ale z kim mamy tutaj do czynienia? Mówi, no, ta starsza to jest flegmatyczka, melancholiczka, ta młodsza to jest choleryczka, sangwiniczka, ja jestem choleryczką, melancholiczką. Ja mówię, i co choleryk myśli o flegmatyku? Ona, rzeczywiście, ja zawsze ją uważam, że jest taka niezborna, że a tak naprawdę to my z tą młodszą wszystko jej wyrywamy z ręki, nic nie pozwalamy jej robić. I ja się zawsze dziwię, czemu ona jest taka wycofana i taka bezradna w życiu, bo ja jej nigdy nie pozwoliłam tak naprawdę te rzeczy zrobić. I potem się okazało, że taty nie ma, bo tata pracuje za granicą. I te dwie choleryczki ciągle wywierają presję na tą taką, że ona baranieje, a jak ona baranieje, to one wszystko robią za nią i jej się pogłębia cały czas to przekonanie, że ona jest jaka. Ona jest do kitu. No i musiałam powiedzieć, że przerabiałam to na kursach, kiedy dzieci miały problemy z czytaniem, na pęczki, że przychodził flegmatyk cały zastygnięty, zestresowany, że ja go teraz będę katować czytaniem i w szkole on jest problemem, w domu on jest problemem, wszędzie on jest problemem i cały taki zasztywniały. I moim zadaniem było zawsze to, aby to dziecko po prostu, otworzyć z tego stresu, z tej traumy, takiej przewlekłej traumy, posłuchajcie. No i bycia porażką, rozumiecie? Ja jestem porażką, takiego dziecko sobie myśli. No i rzeczywiście zawsze robiłam tak, że określałam poziom, na którym czytała. Schodziłam nawet troszeczkę niżej, żeby tak jakby pomóc mu. Po drugie, zawsze mówiłam, że pracuj w swoim tempie, ty możesz pracować w swoim tempie, no żeby je otworzyć, prawda? I zawsze dawałam wspierające komunikaty, dasz sobie radę. No oczywiście dziecko zawsze się porównywało, ale proszę pani, już dzieci zrobiły to, zrobiły tamto. Ja mówię, tak, ale ty masz prawo pracować w swoim tempie. I wiecie co?
Zazwyczaj długo nie trwało, kiedy dziecko rozumiało, zaczęło rozumieć moją filozofię, że ona ma pracę, możliwość pracować w ten sposób. Po drugie, rodzice przychodzili do mnie na szkolenie zazwyczaj z tego wszystkiego i zaczynaliśmy współpracować, aby szanować ten spokój, ale też to powolne tempo i to, że to dziecko potrzebuje więcej powtórzeń i to jest po prostu normalne. I wiecie co? Dzieci zazwyczaj po roku czytały, czasami trzeba było 2 lata takiej trochę terapii pedagogicznej zrobić, ale efekt był taki, że dziecko się otwierało, że przestawało myśleć o sobie w kategoriach porażki. Rodzice zmieniali podejście do takiego dziecka, zwłaszcza dodam cholerycy, wiecie? Cholerycy to po prostu chcieliby, żeby to a jeszcze zmęczeni, no oni się stają zbyt surowi, zbyt krytyczni. Ich reakcje są po prostu takie właśnie, że to dziecko reaguje dokładnie odwrotnie niż tak naprawdę rodzice zamierzają. Tak więc, gdy wychowujemy flegmatyka, musimy pamiętać, że musi dostawać spokojne, jasne komunikaty, że będzie źle reagował na podniesiony głos, że będzie potrzebował miejsc spokoju i ciszy. Na przykład, gdy jest dużo rodzeństwa i ty chcesz robić lekcję z flegmatykiem, to po prostu musisz mieć jakieś osobne miejsce, gdzie on po prostu może spokojnie zrobić lekcję. Dodam, że to samo będzie dotyczyło sangwinika z zupełnie innych powodów, bo sangwinik jest tak towarzyski, że jak ktoś się śmieje za nim, to on się też będzie śmiał, prawda? Też się rozproszy. Dlatego też każde dziecko będzie potrzebowało dużej takiej indywidualizacji, ale flegmatyk będzie potrzebował więcej ilości powtórzeń, będzie potrzebował naprawdę dużego bezpieczeństwa emocjonalnego, ponieważ jest wrażliwy na zbyt duże ilości komunikatów. Będzie potrzebował tak samo jak choleryk miejsca spokoju i ciszy, ale choleryk dlatego, że jest zbyt pobudzony, a flegmatyk dlatego, że po prostu jego układ wtedy najlepiej odpoczywa i że trzeba szanować potrzebę ciszy i spokoju, nie? Dlatego też gdyby na przykład rodzeństwo ciągle chce flegmatyka, a baw się ze mną, a baw się ze mną, a baw się ze mną, to musicie wiedzieć, że to flegmatyk może się przez jakiś czas bawić, ale będzie potrzebował momentu, kiedy on ma tą swoją przestrzeń, tak? Dlatego też flegmatyk w takim swoim spokoju będzie potrzebował tego, żebyśmy my dostrzegli jego wspaniałe cechy. To jest takie dziecko, które w szkole trzeba, tak jakby pedagog powinien wydobyć, ponieważ ono nie rozpycha się łokciami. Ono tak jakby nie umie zawalczyć o siebie, co wielu rodziców doprowadza po prostu do szału. Czemu ty nie umiesz zawalczyć o siebie? No bo nie umie. To jest takie dziecko, które trzeba wydobyć, nie? Właśnie dlatego kiedyś rozmawiałam z moją córką, bo jej polonistka mówiła zawsze tak: no ona umie dobrze czytać, ona rzeczywiście czyta książki, ale się ona nie umie sprzedać, nie? A ja zawsze tak myślałam, a od kiedy bycie uczniem to jest konkurs na sprzedawcę, nie? Od kiedy to jest tak, że pedagog jest zwolniony od tego, żeby wydobyć z uczniów ten potencjał bez względu na to, jaki ona jest. I ona czytała książki, miała bardzo dobre pióro, a jednak polonistka uważała, że jak ona się nie bije o stopnie, to ona nie zasługuje na pewne oceny. Po prostu to było dla mnie tak kosmiczne doświadczenie i właśnie dzisiaj świat akcentuje takie rzeczy, podczas gdy tak naprawdę flegmatycy, muszę wam powiedzieć, są i świetnymi menadżerami, bo są bardzo pokojowi i dobrze nastawieni do ludzi. Potrafią być, w korporacjach jest tak, że bardzo często po zwariowanym choleryku przychodzi jego następcą jest flegmatyk, bo wszyscy są spragnieni spokoju i dobrej komunikacji. Dlatego też, gdy przygotowujemy nasze dziecko, to małe dziecko dzisiaj, które nas może tak trochę tą swoją powolnością, taką trochę niezdarnością, a zapomniałem to, a zapomniałem tamto. Widzicie, znowu przygotowania, wcześniej uczymy, nie złoszcząc się, ale przygotowując. Hasło przygotowanie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotne. Oczywiście najweselszym i najśmieszniejszym dzieckiem zazwyczaj jest sangwinik, ale jeżeli na przykład mamy flegmatyka sangwinika, no to będziemy mieli tutaj takie łagodne, spokojne słoneczko, które będzie wymyślało różne ciekawe rzeczy. Jedna właśnie z moich flegmatyczek wymyśliła kiedyś była w takiej sytuacji, że poszła do znajomych i tam bardzo chciała, żeby jej puścić telewizję.
No, a ta pani powiedziała, że już dosyć oglądaliście telewizji, kochanie, więc ja już ci nie puszczę telewizji. Ja tak stanęła i tak nie lubiła konfliktów, ale coś tak chciała powiedzieć, nie? No i tak powiedziała, wiesz co, jak nie włączysz mi telewizji, to ja cię walnę fortepianem. Ta pani zaczęła tak strasznie śmiać, to ją tak strasznie rozbawiło. Przytuliła ją, powiedziała, ale to coś śmieszne. Ale jej starsza siostra słyszała tą historię, przyszła i nam powiedziała to. No więc ja wzięłam tego chyba 5-latka, w tym czasie ona wtedy po prostu tak wymyślała różne rzeczy, po prostu tak nam czasami odkarbiała, no tak jeszcze robiła, że myśmy się za głowę łapali. No i właśnie wzięłam ją, mówię, wiesz co, tak nie wolno mi do tej pani, nie? Musisz ją przeprosić teraz, przecież ty nikogo nie bijesz. On mówi, no nikogo nie bije. A dlaczego tak powiedziałaś? A w sumie to ja nie wiem, mamusiu. No bo to było nie wiem, mamusiu. No bo w sumie tak walnęła. No i następnego dnia oczywiście poszło do tej koleżanki i ona już wiedziała, że ma przeprosić. I zrobiła to w taki sposób. Przyszła, popatrzyła na tą panią, powiedziała, dzień dobry, wiesz co, ja cię nie walnę fortepianem. Aha, dzieci. Więc widzicie, dzieci walą fortepianami. W ogóle no, każdy mógłby opowiedzieć mi jakąś anegdotę, więc jeżeli macie jakieś fajne przykłady dotyczące waszych flegmatyków w ogóle, jakiekolwiek śmieszne anegdoty, to możecie je oczywiście w komentarzach zapisywać. To naprawdę są super historie, które warto sobie potem wspominać. Jedno jest ważne w tym wszystkim. Każde dziecko jest inne i każde dziecko zasługuje na to, żeby wydobyć jego cały potencjał. I właśnie do tego służy indywidualne podejście do dzieci. Temat jest oczywiście, tak jak powiedziałam, bardzo szeroki i tak naprawdę składa się na to wiele elementów, o których będę mówiła także w kursach online. Ale dzisiaj Was zachęcam do tego, żebyście pomyśleli, jeżeli macie w swoich tutaj relacjach najbliższych jakiegoś flegmatyka, to żebyście pomyśleli o tym, za co możecie go docenić, za co kochacie go i na ile możecie zmienić swoje podejście, aby wydobyć jego wspaniały charakter. To na tyle. Proszę Was o łapkę w górę. Jeżeli nie daliście mi jeszcze suba, to dajcie subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek. No i oczywiście, jeżeli chcecie polecić moją serię dla rodziców i wiele innych nagrań, dodam też, które jest dla rodziców, to bardzo proszę, polećcie to swoim znajomym, aby mogli sobie troszkę poszerzyć też swoje takie perspektywy patrzenia na to rodzicielstwo, które jest naprawdę niezłą przygodą. To na tyle. Hej!